A gdzieś tam w tej dolinie położona jest stolica Jerewan, do którego właśnie się udajemy. Ja myślałem, że Belgrad przytłacza, że Bukareszt przytłacza, że polskie miasta przytłaczają. Ale to wszystko jest chuj przy tym, co zrobili w Jerewanie. Zapraszamy do tego armeńskiego miasta, które przytłacza swoją architekturą zniszczoną przez Sowietów. Du im sirun arevot im քաղաք ինձ համար լույս Փարոսան մար ես սիրախար դու սիրած անուշյար մնական դու հավեդար է դար դու իմ սիրուն արևոտ իմ քաղաք ինձ համար լույս Փարոսան մար ես սիրախար դու սիրած անուշյար մնական դու հավեդար է դար իմ սրտի մեջ Żyjąc w takim miejscu, moim zdaniem, nie da się zachować zdrowia psychicznego, to się musi skończyć chorobą psychiczną. A dowodem na to jest to, że nowo powstałe budynki, takie jak za mną, to jest nowo powstały budynek, niczym się nie różnią od tego, co widzieliśmy tam. To, co widzicie tam z tyłu, to jest autentycznie nowo powstałe osiedle, strzeżone szlabanami i widać, jak kolejne budynki tam się budują, takie same. Blok nas wchłonął, jesteśmy w środku. Wzięliśmy nocleg w Airbnb. Jesteśmy pierwszymi klientami bardzo miłej pani nauczycielki, która trochę się krępowała. No i słuchajcie, pomimo tego, że te bloki z zewnątrz wyglądają tak, to w środku oczywiście toczy się normalne życie, jest miłość i są ludzie. Spaliśmy tutaj, na takim dosyć wygodnym łóżku, chociaż nie do końca. A teraz przedstawię Państwu widok z okna. Z wnętrza, które jest ciepłe, a z zewnątrz szare budynki i bloki. Tutaj Clipper, który mam nadzieję, że się wyspał. Tutaj szare otoczenie, przygnębiające. Ale widzicie, to tylko powłoka, bo w środku jest normalne życie. A tutaj takie rozwiązanie, które Armeńczycy mają obecnie na pranie. Daleko wyciągnięte sznurki na wiele metrów od budynku. Nasze pranie właśnie tutaj się na tym suszy. Tak samo linie wysokiego napięcia i rury są na wierzchu, więc jest bardzo dużo różnych przewodów w okolicy, w otoczeniu. W Armenii w ramach poczęstunku do kawy znajdziemy owoce suszone, które są podobne jak w Turcji. Akurat to są orzechy włoskie, pokryte taką substancją, która jest połączeniem soku z winogron, cukru i pszenicy. To jest owoc endemiczny, to jest owoc, który żyje tylko w Armenii podobno. Wygląda trochę jak morela, jest kwaśny, smakuje trochę jak cytryna. Mamy słonecznik znany z Polski. I jakieś tam ciasteczka i tak dalej. Armenia jest pierwszym krajem na świecie, który przyjęła chrześcijaństwo. Stało się to w roku 301. Mają swój indywidualny alfabet składający się z 36 znaków. Co się stało później? Armenia była pod okupacją sowiecką już od I wojny światowej. Natomiast przed I wojną światową Turcy dokonali tutaj masakry, w której zginęło 3 miliony Armeńczyków. Obecnie ta populacja ma również około 3 milionów. Wypędzając ich z terenów, które wcześniej zamieszkiwali, i zostali oni wypchnięci tutaj do tego obszaru, gdzie teraz żyją. Wielu Armeńczyków uciekło też wówczas, kiedy ci Turcy napierali i mordowali do krajów sąsiednich i terenów. Dlatego też na przykład w Gruzji na południu żyje mnóstwo ludzi z Armenii. Czyli widzicie, Turcja jest wielkim okupantem i terrorystą tak naprawdę, pomimo jej świetnej kultury i miłych ludzi. Nosi na sobie miano plugawej, krwawej terrorystki. Jest też taki mit, który mówi, że podobno tutaj właśnie w tym miejscu był Noe i jego arka biblijna. Z tego, co mówi ta pani. Opuszczamy mieszkanie obskurną klatką schodową, podobną, którą możecie znać z polskich budynków sprzed renowacji. A tutaj czeka już na nas Clipperek, którym udamy się do centrum Erywania. Zapraszamy.
zwiedzanie centrum Erywania rozpoczynamy od ścisłego centrum, czyli głównego placu w mieście, otoczonego potężnymi gmachami zbudowanymi z kamienia. Te gmachy kojarzą mi się z Rosją, z okupacją sowiecką, ale mają też takie charakterystyczne łuki i ornamenty, które są typowe dla Bizancjum, ale też właśnie to jest właśnie chyba to, co definiuje armeńską kulturę i jej architekturę. Idziemy teraz ulicą wyłączoną z ruchu kołowego, to jest deptak, i tutaj znowu rzuca się w oczy taka ciężka, wielka architektura, czyli spuścizna tego, co tworzyli Sowieci. Czyli tutaj mamy taki socrealizm połączony z modernizmem, gdzieś tam zabarwiony tą ormiańską charakterystyką, czyli ten kamień taki ciepły jako surowiec, plus te łuki i ornamenty. Ale generalnie jest to takie ciężkie, przytłaczające. Chodźmy dalej. Patrzcie, gdzie my jesteśmy, na jakiejś starej opuszczonej stacji. Chociaż ta stacja funkcjonuje, nie jest opuszczona, tak wygląda. Tu pan sprzedaje jakieś słodycze, a my musimy przedostać się przez tory i przez rzekę. Patrzcie w ogóle, jaki pociąg z drewnianymi ławkami, otwarty, taki jakby turystyczny, ale... To jest drewniany most. Jaka jest jego funkcja właściwie? O ja, patrzcie, jaka lokomotywa stara. Dobra, chyba tędy przejdziemy przez rzekę. Patrzcie, jaki stary pociąg. Tutaj znaleźliśmy akurat mnóstwo strzykawek i wydaje mi się, że to idealne miejsce, żeby zawartość strzykawek implikować. A tutaj mamy most, którym przejdziemy na drugą stronę. Spójrzmy jednak na perspektywę Erywania nieco szerzej, pod kątem historycznym. Otóż samo powstanie miasta, pierwszej twierdzy w tym miejscu, miało miejsce w roku 782 przed naszą erą, więc historia tego miasta sięga 2800 lat. Później jest długi okres historyczny dobrobytu. Następnie w roku 658 naszej ery Erywań zostaje przejęty przez Turków. Przesuwamy się teraz do przodu, do wieku XV. Między wiekiem XV a wiekiem XVIII mają miejsce masowe konflikty i starcia między ówczesnymi Turkami a Persją. W tym okresie Jerewan wpada w ręce jednych i drugich i zmienia swoich właścicieli aż 14-krotnie. W XVII wieku dochodzi także do plądrującego trzęsienia ziemi, które niszczy Jerewan. Od roku 1834 jest już w rękach Imperium Rosyjskiego, aż do I wojny światowej. W tym też okresie sama Armenia podzielona jest na dwie strefy wpływów. Ta część, gdzie znajduje się Erywań, jest w strefie rosyjskiej, natomiast część zachodnia jest pod wpływem tureckim, na terenie Imperium Osmańskiego. Żyje wówczas na terenie Imperium Osmańskiego duża mniejszość narodowa armeńska. W pewnym momencie widzą oni, że słabnie siła Turków i jest realna możliwość przejęcia Konstantynopola przez Rosję. Aprobują oni ten pomysł, bo chcą zjednoczenia Armenii. Wówczas Turcja używa sił Kurdów przeciwko Armeńczykom. Narastają napięcia, zaczynają się prześladowania, wielkie podatki na Armeńczykach, na Ormianach, przepraszam, tutaj popełniałem ten błąd, bo powinno się mówić Ormianach, a nie Armeńczykach. Bardzo przepraszam za ten błąd. Otóż zaczynają się prześladowania Ormian na terenie ówczesnego Imperium Osmańskiego. Między innymi w mieście Samsun, w którym byliśmy, Ormianie są zmuszeni do opuszczenia miasta, uciekają w góry, gdzie okupują lasy i mieszkają w lesie poza miastem. W ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku zamordowanych zostaje 350 000 Ormian na terenie Imperium Osmańskiego. 24 kwietnia 1915 roku rząd turecki, rząd Imperium Osmańskiego wydaje rozporządzenie w Stambule, które nakazuje aresztowanie całej ormiańskiej inteligencji. Tylko tego jednego dnia ponad 3000 Ormian traci życie w samym tylko Stambule. Później następują tak zwane przesiedlenia ludności ormiańskiej i ludności asyryjskiej. Podczas tego marszu śmierci ludność ormiańska zostaje brutalnie zarzynana, spychana ze skał. Duchowni ormiańskiego kościoła katolickiego zostają zakuci w podkowy, między innymi kobiety oczywiście gwałcone. I ludzie są wysyłani na pustynię syryjską, gdzie umierają z pragnienia i głodu. Po I wojnie światowej Armenia odzyskuje niepodległość, jednak jest to bardzo krótki czas, bowiem już w roku 1921 władzę przejmuje tutaj ponownie Związek Radziecki. Do tegoż roku 21 Turcja oraz Kurdowie za pośrednictwem władzy tureckiej mordują około 60% populacji Ormian
tworząc jedno z największych ludobójstw w historii świata. Fakt ten wykorzystuje Związek Radziecki, który ustanawia święto narodowe mające upamiętnić to obrzydliwe ludobójstwo, dzięki czemu umywa ręce i wybiela swoją pozycję, pomimo tego, że sam jest okupantem, oprawcą i agresorem. W roku 1967 Związek Radziecki postanawia zbudować taki oto pomnik na wzgórzu nad Erywaniem, stolicą, który ma upamiętnić całe to wydarzenie. Władza Związku Radzieckiego utrzymuje się na terenie Armenii aż do roku 1991, kiedy powtórnie kraj odzyskuje niepodległość. Obok powstał taki park, w którym znajdują się drzewka różnego rodzaju, posadzone przez najróżniejszych ministrów, prezydentów i ważne osobistości polityczne z danych krajów, żeby uczcić historię, uczcić pamięć o tym wydarzeniu, o którym przed chwilą mówiłem. Na przykład tutaj jest fascynująca pani Angela. Wiadomo, każdy robi to po to, żeby zyskać aprobatę, zyskać dobry wizerunek generalnie, a każdy ma gdzieś tą ludność ormiańską. Taka jest prawda. To jest dobre, patrzcie, znalazłem opuszczony autokar. Po wypadku przednia szyba została zniszczona. Dziury w podłodze trzeba uważać. Kolumna kierownicza, wszystko rozebrane oczywiście. Nieźle, nieźle. Gruby opuszczony autokar. Ciekawe co się stało. Patrzcie co znaleźliśmy. ZIU. O, kto za kierownicą tutaj siedzi. Witamy, witamy kierowcę. Jak wracaliśmy z tego pomnika do centrum, to złapaliśmy pana, który nas zabrał stopem i teraz jedziemy sobie. Who is this man? Arthur. No, this monument. Revolutionary. Revolution? Yes. And after we come to Soviet Union, Armenia when come to Soviet Union, he is first leader of Armenia, Soviet Armenia. Aha. Okay. This is Ministry of Foreign Affairs, white one, and this Yes. is Central Bank of Armenia. Okay. And this part make when Yerevan's 2,750 years old. This part. What is the cost of renting apartment here in Yerevan? Minimum cost, how you think? Now it's expensive because there are many Russians coming 6 months ago. I can't say to you. I don't know Okay. now how much. And this is the central government. Okay. Square. The main square. To jest główny Republic, main Republic Square. Republic Square. And there is government sitting. Miejsce, w którym zaczynaliśmy dzisiejszy spacer. This is Central Museum. This one. Central Museum. This one is Marriott Hotel. What this? What is this? I'm sorry? Hotel Marriott. Aha, Marriott Hotel. Okay. It was Armenia Hotel Aha. Before before. Yes. Marriott took it. Okay. The government is sitting to here. Na 50. rocznicę tak zwanej przyjaźni ormiańsko-radzieckiej powstał taki oto pomnik. Mihades, ինձ mihades Yerevan քո ցավտանում սիրեմ քեզ Ինչ եմ անում Լոնդոն ու Լոս Անջելես Անմանը չկա չէ դու mihades Mihades Leci.